Album, który dzisiaj przedstawię, to coś więcej niż metal. To awangarda w najlepszym tego słowa znaczeniu. Sztuka przez wielkie S. Gdzie muzycy Blackowi sięgnęli wyżyn swoich zdolności kompozytorskich i stworzyli album ponadczasowy. A płytą tą jest Arcturus La Masquerada Infernale. Arcturus powstają w 1987 roku w Norwegii. Początkowo znani są pod nazwą Mortem. Założycielami byli Hellhammer oraz Sverd. W 1990 roku zmieniają nazwy na Arcturus, inspirując się gwiazdą z gwiazdozbioru Wolarza. Gdy dołącza do nich Garms Ulver, są określeni jako black metalowa supergrupa. Zresztą przez kapelę przewinęło się sporo muzyków znanych kapel, takich jak Emperor, Satyricon czy Vedbuensende. W 1994 wydają epkę Constellation, w 1995 debiut Asperahiem Symphonia, zaś w 1997 płytę, o której chcę dzisiaj powiedzieć, czyli La Masquerada Infernale. Album ten początkowo miał być zatytułowany The Satanist. Jednak muzycy odeszli od tego planu, czym ułatwili zatytułowanie jednego z albumów pewnej kapeli z Polski. Pamiętam, jakim pozytywnym szokiem było dla mnie obcowanie pierwszy raz z dźwiękami z tego albumu. Czegoś takiego do tej pory nie słyszałem. To jakby połączenie muzyki cyrkowej, kabaretowej, teatralnej wraz z metalem. Arcturus pokazał, że nazywanie ich zespołem to zdecydowanie za mało. To fenomen, to zjawisko. A albumem tym udowodnili, że prawdziwa sztuka nie zna granic. Na płycie jest sporo momentów klasycznych, w czym na pewno pomogło zaangażowanie kwartetu smyczkowego. Są również elementy black metalu, rocka, muzyki elektronicznej, a nawet folkowej. A wszystko wymieszane w taki sposób, że jest to uczta dla naszych zmysłów. Na samym początku album może wydać się dziwny, wręcz ciężkostrawny. Jednak za każdym przesłuchaniem popadamy w jego otchłań i odkrywamy poszczególne elementy tej muzycznej układanki. Na pewno muzyka na albumie jest niepokojąca, niczym wyciągnięta ze zdewastowanego wesołego miasteczka wprost z horrorów. Co zaskakujące, nie ma tutaj blastów ani tremoli, tak powszechnie kojarzonych z macierzystymi zespołami, w których występują twórcy albumu. Za to jest dużo syntezatorów i klawiszy, które często wygrywają jakieś chore melodie, ale również i piękne. Gitary zaś na albumie rzadko są punktem centralnym. Jednak całość jest tak zrealizowana, że w ogóle nie czujemy ich braku. Świetne jest także to, że pomimo częstego stosowania dysonansowych progresji, ta muzyka naprawdę wchodzi w łepetynę i ją zapamiętujemy. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów na La Masquerada Infernale na pewno są wokale. Dzięki podziałowi obowiązków między Garma niższe formy, a Vortexa zaśpiewy operowe, płyta zyskuje zupełnie inny wymiar, taki klasyczno-operetkowy. Kobitka również ma swoje 5 minut, no może trochę mniej, także dla każdego coś dobrego. Produkcja jest świetna, jednak dla takiej formy każdy instrument powinien być dobrze słyszalny. Trzeba stwierdzić, że jest to album wybitny i ponadczasowy. I tak samo teraz bardzo dobrze się go słucha, tak jak i 30 lat temu. I sądzę, że za 30 lat tak samo wyśmienicie będzie się przy nim sączyć herbatkę bądź kawkę. To posłuchajmy teraz fragmentów tej diabelskiej maskarady. Oryginalna płyta z 1997 roku nie zawiera ukrytego traku na początku, od razu zaczyna się wielowątkowym i wielowymiarowym kawałkiem Master of Disguise, który w mikroskali przedstawia zawartość albumu. A jest tutaj wszystkiego pełno, pasaży klawiszowych, przesterowanych gitar, nawiedzonych wokali. Utwór opowiada o mistrzu kamuflażu, który raz jest przekleństwem w przebraniu świętości, raz jest emanacją samego zła, raz czaruje gości i jest trudny do rozpoznania nawet dla wytrawnego oka. O kim mowa? Ad Astra to piękny utwór o atmosferze tajemniczości, który zaczyna się wstępem wiolonczeli, do której powoli dołączają inne instrumenty, jak flet, klawisze, gitary, syntezatory. To wręcz utwór neoklasyczny. Co ciekawe, wokal pojawia się dopiero pod sam koniec i mówi o tym, że wszystko już widział, niczego nie znalazł, dlatego wznosi sztylet w niebo, który ma powab śmierci. Kolejny w
kolejce jest przegenialny The Chaos Path z mocnymi gitarami i rytmem. Wokalnie raczy nas tutaj Vortex swoimi operowymi zaśpiewami. Muszę przyznać, że bardzo podobają mi się te jego wokalizy. Utwór kończy się elektronicznym bitem. Tekst zaś mówi: wyczekuj na nadchodzący sztorm, wypatruj znaków na słońcu, gdyż chaos rodzi się w nas. I na koniec mój ulubiony Alone zaczyna się atakiem perkusyjnym Hellhammera. Jest to najbardziej blackowy kawałek na całej płycie. Zaś tekst jest zaczerpnięty od wiersza Edgara Allana Poego pod tym samym tytułem, a opowiada o goryczy egzystencji, niezrozumieniu, wyobcowaniu od najmłodszych lat. Wszystko w kawałku wiruje, od szybkich temp do wolnych, zmieniają się kolory i barwy, po prostu coś fascynującego. Zobaczmy teraz okładkę i wkładkę. Jest to wydanie z 1997 roku. Okładka jest w tonacji granatowo-biało-czarnej z wybijającą się na pomarańczowo nazwą zespołu i tytułem, przedstawione w dość nowoczesnej formie, której nie powstydziłyby się współczesne zespoły IDM. Na samej okładce zamaskowana postać na tle pochmurnego nieba w kimonie z dwulufowym pistoletem w teatralnej pozie, a na pierwszym planie połowa zbliżonej facjaty. Muszę przyznać, że bardzo mi się ta okładka zawsze podobała dzięki kolorystyce oraz specyficznemu poetyckiemu klimatowi bardzo pasującym do zawartości muzycznej. Sama okładka jest podzielona na 4 łamy, gdzie zewnętrzne skrzydła zamykają się do środka. Gdy rozłożymy wkładkę, ukazuje się cała twarz obecna na okładce oraz skład Arcturusa i innych członków nagrywających tę płytę, wszystko pisane po okręgu. Po drugiej stronie na tle przestrzeni gwiezdnej ukazują się 3 postacie, w tym jedna zamaskowana, ukazująca na tle otwartej księgi Bahometa. Czy to zamaskowane oblicze to sam szatan? W środku na takim czarnym marmurowym tle są wydrukowane teksty do utworów, a na ostatniej stronie splątane ręce w różnych uściskach oraz informacje, kiedy i gdzie płyta była nagrana, kto był producentem, kto dokonał masteringu, kto stworzył okładkę, fotografię i tym podobne. Płyta CD jest podzielona w ten sposób, że w górnej części mniej więcej na 1/3 jest wydrukowana nazwa zespołu i tytuł, a na 2/3 na jasno-niebieskim tle loga wydawców oraz właściwe logo Arcturusa. Na tyle pudełka, na tle krzyczącej twarzy pełnej bólu po okręgu wydrukowane są tytuły utworów, a pod nimi gwiazda. Zapewne Arcturus. La Masquerade Infernale to jedno z najbardziej wszechstronnych i odjechanych dzieł wszechczasów. Po prostu trzeba je usłyszeć. Jeżeli lubisz eksperymenty w muzyce, ta płyta skierowana jest zdecydowanie do Ciebie. To dzieło tak jakby klasyczne, przedstawione w metalowym wydaniu. Przedstawienie trwa 8 aktów, które zaprasza Ciebie, abyś również w nim uczestniczył. A teraz zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Cześć!